Wyszłam za Portugalczyka, także moim mężem jest Portugalczyk, ja Polka, a mieszkamy w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, także tak to się już powiązało tutaj. 3 języki, 3 kultury, więc myślę, że przy planowaniu dzieci z obcokrajowcem też trzeba wziąć pod uwagę, jak blisko jesteśmy ze swoimi najbliższymi, z rodziną i czy chcemy być od nich oddaleni, czy nie. No i jak moja mama przyjechała teraz po dłuższym czasie, bo przez COVID dopiero teraz przyjechała, no to Alex już mu się zaczęło mylić i zaczął mówić do niej po portugalsku, ale dlatego, że był nieosłuchany z tym polskim tak długo, ale powoli już ten polski zaczyna do niego też wracać. Wydaje mi się, że to nie są różnice kulturowe, a bardziej mężczyzna-kobieta. Jak polecisz do Polski i nie będziesz miała polskiego paszportu dla dzieci na wylot, mogą się przyczepić, ponieważ w Polsce nie uznają innego obywatelstwa, tylko polskie. Ja się cieszę, że właśnie mamy takie multikulti, ponieważ ja mogę sobie z każdego kraju coś zaadoptować i te dzieci tak jakby mają więcej świąt i są bogatsze o inne kultury. I wiesz, też jest tak, mówią naukowcy, że jak dziecko od małego ma styczność przynajmniej z 2 językami, to też inaczej ich mózg pracuje, inaczej się skupia na różnych rzeczach i tak dalej, no i niby to jest lepsze. Właśnie nie masz tego takiego, że jednotorowe myślenie, tylko masz wiele torów, bo już masz od razu wiele kultur, kilka języków, jednak tu się troszeczkę robi coś inaczej, tu się troszeczkę robi coś inaczej, tutaj jest taki miks. Jakie dałabyś rady kobiecie, która właśnie planuje dziecko z obcokrajowcem? Czy jest coś, co żałujesz, że zrobiłaś, albo czego nie zrobiłaś? Cześć! Witaj serdecznie na moim kanale. Za chwilę spotkam się na Zoomie z Agnieszką, która prowadzi Instagram Mama w Szkocji. Mieszka w Szkocji, ma 2 dzieci z Portugalczykiem, więc w domu panują de facto 3 języki aż i opowie nam dzisiaj, jak to jest wychowywać te dzieci, jak to jest planować w ogóle dzieci z obcokrajowcem, co trzeba brać pod uwagę, co jest łatwe, co jest ciężkie. I jestem ciekawa, jak ona to wszystko godzi ze sobą, jak planowała to dziecko. Wow, no dobra, mam burzę za oknem, a tutaj zaraz będzie burza myśli na temat właśnie planowania dziecka z obcokrajowcem, także zapraszam serdecznie na ten odcinek. Mam nadzieję, że mi prądu nie wyłączy przez tą burzę. Zapraszam. Polka w Ameryce. Cześć Agnieszko, witam Cię serdecznie na moim kanale. Zaprosiłam Cię dzisiaj do siebie, żebyśmy porozmawiały trochę na temat dzieci z obcokrajowcem. Powiedz mi proszę troszkę o sobie, żeby moi widzowie też wiedzieli, kim jesteś. Cześć Ola, więc jestem mamą 2 dzieci, mieszkam w Szkocji już od 2005 roku. Mam 2 dzieci, Lena ma 8 lat już prawie, a Aleksander ma już prawie 5. Wyszłam za Portugalczyka, także moim mężem jest Portugalczyk, ja Polka, a mieszkamy w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, także tak to się już powiązało tutaj. 3 języki, 3 kultury. Poza tym pracuję na lotnisku, jestem dzieci menadżerem i poza tym prowadzę sobie Instagrama mojego takiego blogowego Mama w Szkocji. Właśnie w ten sposób Cię znalazłam przez Twojego Instagrama i bardzo mi się spodobało to, że w sumie obie mamy ze sobą to wspólnego, że od wielu lat nie byłyśmy z żadnym Polakiem, tylko byli to sami obcokrajowcy. Powiedz mi, czyli Ty wyjechałaś sobie do Szkocji, więc nie było momentu podjęcia tej decyzji, gdzie mieszkacie razem, bo decyzja była podjęta, bo już tam razem żyliście, tak? Czy w pewnym momencie mąż na przykład namawiał Ciebie na wyjazd do Portugalii, albo czy Ty namawiałaś jego na wyjazd do Polski? Powiem Ci tak, na pewno nie namawiam go na wyjazd do Polski, ponieważ nie planuję wracać do Polski ze względu na to, co się dzieje w Polsce. Nie chciałabym, żeby moje dzieci były wychowywane w Polsce. Teraz jest ostatnia sprawa właśnie z aborcją i ograniczaniem praw kobiet w Polsce. Jestem bardzo temu przeciwna i wolę z tego względu Wielką Brytanię. Portugalia była mowa po Brexicie, ponieważ jak przyszedł Brexit do Wielkiej Brytanii, troszeczkę nie byliśmy pewni co, jak to będzie z pracą i tak dalej. Aczkolwiek obydwoje mamy dość dobre prace, nadal mamy tą pracę mimo COVID-a, więc na razie zdecydowaliśmy się, że tu zostaniemy. Chociaż powiem Ci, że kusi mnie Portugalia, ale
ja nie lubię jechać do kraju, jak nie znam bardzo dobrze jakiegoś języka. Tak samo, wiesz, tak jakby do Wielkiej Brytanii przyjechałam, to już bardzo dobrze znam angielski. I zdecydowaliśmy mi się, że tu zostaniemy, ponieważ obydwojgu nam się podoba tutaj szkolnictwo i tak dalej. Może kiedyś na emeryturę do ciepłej Portugalii, bo ja bardzo lubię ciepłe kraje, jestem w ogóle ciepłolubna, dlatego bardzo bym chciała się tam przeprowadzić, Hiszpania, czy Portugalia, czy Włochy właśnie, emerytura i tak dalej, ale na razie, dopóki praca, dopóki szkoła, zostajemy tutaj. Ja jestem właśnie, powiem Ci, na takim etapie, że mam faceta Amerykanina i zaczynamy powoli planować dziecko, dlatego też zafascynowała mnie jakby Twoja historia i Twoje życie, ponieważ Ty już przez to przeszłaś. Więc jako koleżanka z doświadczeniem chciałabym, żebyś jakieś takie rady powiedziała nie tylko mi, ale też moim widzom. Na pewno też wśród moich widzów są dziewczyny, które mają również facetów obcokrajowców i właśnie rozważają posiadanie dziecka z nimi. Czyli wiedzieliście, gdzie mieszkać. Nie było tego problemu z wyborem kraju, ponieważ już obydwoje tutaj mieszkaliśmy, obydwoje mieliśmy pracę i zdecydowaliśmy się, że tutaj zostaniemy. Poza tym my jesteśmy w Europie i Portugalia, czyli mojego męża kraj, i Polska jest bardzo blisko. Oczywiście dla niektórych na przykład właśnie odległość geograficzna może mieć znaczenie przy planowaniu rodziny, ponieważ jeśli ktoś jest bardzo związany ze swoimi rodzicami, przyszłymi dziadkami swoich dzieci, chciałby mieć ich pod ręką, no to nie wyprowadzi się na koniec świata, prawda? Tylko bardziej gdzieś bliżej. My natomiast tego problemu też nie mamy, ponieważ Ryanair z Edynburga 2 godziny 30 minut i jestem w domu w Polsce. Do Portugalii niecałą godzinkę dłużej, więc jeśli chodzi na przykład o odległość geograficzną, u nas w naszym wypadku nie musieliśmy tego brać pod uwagę, no nie? Kontakt z bliskimi tak samo, ponieważ jak tylko moja mama chce i może, czy tata, czy mojego męża rodzice i rodzina, wsiadają w samolot, przyjeżdżają nas, odwiedzają i vice versa. Więc to nie ma jakichś długich podróży i drogich, kosztownych na drugi koniec świata. Więc myślę, że przy planowaniu dzieci z obcokrajowcem też trzeba wziąć pod uwagę, jak blisko jesteśmy ze swoimi najbliższymi, z rodziną i czy chcemy być od nich oddaleni, czy nie. To prawda. Powiedz mi natomiast, jeśli chodzi o kulturę, w jakiej wychowujecie dzieci, jaka jest w ogóle różnica między polską a portugalską kulturą? Jak byście to pogodzili? Portugalia to też Europa, więc nie ma tak dużej różnicy kulturalnej. Portugalczycy na ogół są bardziej wyluzowani, co powiem Ci, że przyszło mi też po jakimś czasie, ale też dlatego, że w Wielkiej Brytanii ludzie też, że tak powiem, mają wywalone na wiele rzeczy, nie stresują się czymś, na co nie mają wpływu i przez to też bardzo mało narzekają, albo prawie w ogóle nie narzekają, tak jak w Polsce to jest, wiesz? Dlatego wydaje mi się, że nie ma u nas takiej dużej różnicy kulturalnej. Okej, są na przykład Dzień Matki czy Dzień Ojca są w inne dni w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w Portugalii. Ale przez to, że mieszkamy tutaj, no to obchodzimy Dzień Mamy czy Dzień Taty, tak jak jest tutaj, ponieważ dzieci robią różne prezenty w szkole, laurki i tak dalej. Oczywiście Dzień Babci, no to już będzie wtedy, kiedy w Polsce jest Dzień Babci, albo w Portugalii, kiedy jest Dzień Babci, bo te babcie mieszkają tam. I podróżujecie tak z dzieciakami między jednym a drugim krajem? Tak, staramy się raz w roku, w jednym roku lecieć do Polski na dłuższe wakacje, a w drugim roku do Portugalii na dłuższe wakacje, bo w międzyczasie też lubimy sobie jeździć gdzie indziej, do innych krajów albo tutaj w Wielkiej Brytanii. Ja nie jestem tą osobą, która musi być co roku w Polsce, bo tak, moi rodzice jak chcą, wsiadają w samolot i też tu przylatują, więc zazwyczaj osobiście dziadkowie widzą dzieci 2 razy w roku, i jedni i drudzy. A w jakich językach dzieci się uczą po angielsku u siebie w przedszkolu czy w szkole? W domu rozmawiacie też po angielsku? Więc naszym wspólnym językiem jest język angielski w domu, z tego względu, że ja bym kaleczyła portugalski, a mój mąż by kaleczył polski, a nie chcemy, żeby dzieci się uczyły źle. Obydwoje pracujemy na pełny etat, więc tak, staramy się mówić do nich, każdy w swoim języku, ale przez to, że no wiadomo, angielski mają wszędzie, bo mają i tutaj znajomych, koleżanki, kolegów na podwórku i w telewizji wszystko jest po angielsku, szkoła po angielsku, zajęcia dodatkowe po angielsku, więc między sobą dzieci też rozmawiają po angielsku. Gdybym ja siedziała w domu na przykład i spędzała z nimi dużo czasu, to wiadomo, bym mówiła tylko po polsku i tak było, jak byłam na macierzyńskim jednym i drugim. Ale później gdzieś tak ten polski, jak już wróciłam do pracy, no to tak troszeczkę zelżał, ponieważ no obydwoje pracujemy na zmiany. No ja na przykład pracuję rano, to
tylko widzę dzieci, odbieram ze szkoły i wieczorem, ale to takie są 3 dni. Kolejne 3 dni, na przykład jak pracuję na popołudnie, to zabieram dzieci rano do szkoły, ja już później ich nie widzę, bo jak ja wracam, to one śpią. Więc też nie mam tak tylu godzin, wiesz, żeby spędzać z tymi dziećmi, żeby tak tłuc ten polski. Jak przyszedł COVID, z moją córką usiadłam do książek polskich, Atlas polski i tak dalej, Ala Makota i tak dalej, ale ze szkoły zaczęli jej zadawać francuski, więc już kolejny język, nad którym musiałam pracować z nią i ten polski musiał gdzieś odejść, bo nie mogłam uczyć i to, co mieli w szkole, i jeszcze francuskiego, i jeszcze polskiego. Babcia z Portugalii często nam przyjeżdża pomagać, tak na kilka miesięcy z nami mieszka w domu, wymienia się z moją mamą i jak babcia z Portugalii na przykład jest, mówi cały czas po portugalsku i Aleksander, ten mój młodszy, on dość dobrze mówi po portugalsku. Lena już tak trochę mniej, bo ona ma swoje towarzystwo, ona już nie siedzi tak z babcią, się nie bawi, tylko ona bardziej wychodzi, ją to tak nie interesuje. No i jak moja mama przyjechała teraz po dłuższym czasie, bo przez COVID dopiero teraz przyjechała, no to Aleks już mu się zaczęło mylić i zaczął mówić do niej po portugalsku, ale dlatego, że był nieosłuchany z tym polskim tak długo, ale powoli już ten polski zaczyna do niego też wracać. Także myślę, że dzieci najważniejsze, żeby się osłuchały z danym językiem, a później jak już będą zmuszone mówić, to im to przyjdzie z czasem, będą mieli taki tweak i to przyjdzie. Mam znajome też na przykład w podobnych sytuacjach, dzieci pojechały na przykład na 2 tygodnie czy 3 tygodnie do Polski, do dziadków i nagle po 2 dniach przestawiły się i zaczęły mówić po polsku, gdzie wcześniej na przykład ta mama nie słyszała tych dzieci mówiących po polsku. No, także najważniejsze, tak, ta styczność z językiem. Ale to trochę w takim razie używasz tej metody Opodo, tak? Że mama rozmawia w swoim języku? Troszeczkę tak. No tak, moja mama, obie babcie tak mówią w swoich językach, a z nami no to jest różnie. Mhm. A czy miałaś, powiedz mi, jakieś konflikty z mężem, jeśli chodzi o to, jak wychowywać te dzieci, że coś chciał inaczej niż ty i musieliście dojść do kompromisu? Wydaje mi się, że to nie są różnice kulturowe, a bardziej mężczyzna-kobieta. Wiesz co, powiem ci tak, zazwyczaj jedna osoba jest stanowcza w związku, a druga jest mniej. I u mnie jestem ja, która bardziej ulega, a mój mąż jest bardziej stanowczy, wiesz? Ja jestem tą osobą, która, wiesz, musi pogadać, wytłumaczyć, nieważne ile razy, 100 razy, ale tłumaczę. A mój mąż mówi, nie, już raz wytłumaczyłaś i to będziesz tyle tłumaczyć, no nie? Ale wydaje mi się, że to po prostu jest mężczyzna-kobieta bardziej niż kulturowe. Wow, to dobre w sumie. Ja jestem chyba bardziej tą stanowczą osobą w naszym związku. Także ja będę chyba tą bardziej stanowczą. W związku ja też jestem bardziej stanowczą, a przy dzieciach wyszło w ogóle inaczej. Aha, to się pozmieniało w takim razie, w drugą stronę poszło. W stosunku do dzieci tak, a w stosunku do męża nadal jestem stanowcza. A rodziłaś, powiedz mi, tam, już w Szkocji? Tak, ja tutaj rodziłam. Jakie to jest uczucie rodzić na nie swoim terenie, nie w swoim kraju? Powiem ci tak, po historiach, które słyszałam w Polsce, mam znajome, które rodziły w Polsce, mam znajomych ginekologów z Polski, to bardzo się cieszyłam, że trafiłam tutaj i tutaj miałam całą opiekę i tutaj miałam poród. Ja miałam 2 cesarki, ponieważ moja córka miała ułożenie pośladkowe, więc miałam zaplanowane cesarskie cięcie, a z synkiem, przez to, że już miałam 1 cesarskie cięcie, po konsultacji z lekarzem mogłam sobie wybrać 2 cesarkę. Bez niczego. Także ja tak mogę rodzić. Bardzo fajnie, szpital w ogóle bardzo fajny, jedzenie mega, menu wybierasz sobie i to wszystko jest w państwowym szpitalu, nie w prywatnym, także. Jasne. Tak jak to bywa właśnie w Europie, ten taki socjalizm, jeśli chodzi o medycynę. Tego tutaj nam brakuje w Stanach. Teraz miałam koleżankę, co rodziła, to będą dziesiątki tysięcy dolarów rachunku, bo jeszcze tam jakieś problemy porodowe i tak dalej, także to są koszta tutaj. Do Europy, do Wielkiej Brytanii przyjedźcie. No tak. Nic nie jest innej powiedziane. A jeśli chodzi na przykład właśnie o obywatelstwo dzieci, to dzieci mogą mieć 2 obywatelstwa, mi się wydaje, tak? Osoby mogą mieć w ogóle 2 obywatelstwa? Tak, ale wiesz, to też zależy od danego kraju, bo na przykład moje dzieci tu są urodzone, więc mają paszporty brytyjskie i w Wielkiej Brytanii uznają też drugie obywatelstwo. Ale w Polsce na przykład są więzi krwi i jeśli się dziecko urodzi, to jeśli mama albo tata jest Polakiem, automatycznie z automatu to dziecko jest Polakiem. Byś musiała napisać po prostu jakiś papier do konsulatu, że nie chcesz, żeby dziecko miało obywatelstwa polskiego. Bo inaczej jest Polakiem. I jak polecisz do Polski i nie będziesz miała polskiego paszportu dla dzieci na wylot, mogą się przyczepić, ponieważ w Polsce nie uznają innego obywatelstwa, tylko polskie.
Więc w Polsce Polacy muszą się legitymować polskim dowodem albo polskim paszportem niestety. I jak się twój mąż z tym czuje, że dzieci nie są Portugalczykami, tylko Polakami? W Portugalii też możemy zrobić paszport, to nie jest problem. Możecie mieć 3 paszporty na jedną osobę? Tak, bo w Portugalii z kolei chyba też tam są chyba 2 obywatelstwa czy 3. Powiedz mi, w jakich językach czytasz dzieciom książki? Mamy książki i portugalskie, i polskie, i angielskie. No moja córka już teraz jest w tym wieku, że czyta sama bratu po angielsku, a my czytamy w swoich językach. Znaczy bardziej babcia Portugalka czyta po portugalsku niż tata, bo tata zazwyczaj nie ma czasu, bo tata dużo pracuje, ale tak, staramy się czytać. Mamy 3. Ja mam bzika na punkcie książek. Jak lecę do Polski, to zawsze muszę jakieś książki sobie nabrać dla dzieci. Ja uwielbiam te półki z książkami w Polsce. Super. A powiedz mi, czy dzieci rozumieją właśnie tą różnicę między tymi 3 językami? Rozumieją, że to są 3 inne kraje, że to są 3 inne kultury? Potrafią jakby w tym młodym wieku to pojąć i no po prostu zrozumieć różnicę między tymi językami i tak dalej? Pomiędzy językami tak, jeśli chodzi o kulturę, powoli już oczywiście Lena starsza bardziej rozróżnia kulturę, jakieś zwyczaje, które adaptujemy, bo na przykład do Wielkiej Brytanii Halloween przyszło z Ameryki. Z Ameryki przyszło na przykład Elf on the Shelf. Wiesz co, ja się cieszę, że właśnie mamy takie multikulti, ponieważ ja mogę sobie z każdego kraju coś zaadoptować i te dzieci tak jakby mają więcej świąt i są bogatsze o inne kultury. Mhm. Właśnie to chciałam Ciebie zapytać, że jakie są zalety w posiadaniu dziecka z obcokrajowcem versus z Polakiem? No w Polsce, wiesz, ja nie miałam dzieci z Polakiem, no ale na pewno właśnie jest tak, że jest tylko jedna kultura, jeden język i wiesz, też jest tak, mówią naukowcy, że jak dziecko od małego ma styczność przynajmniej z 2 językami, to też inaczej ich mózg pracuje, inaczej się skupia na różnych rzeczach i tak dalej, no i niby to jest lepsze. Dlatego wydaje mi się, że to jest właśnie taka jedna z zalet. No oczywiście posiadanie dziecka też z Polakiem można wdrożyć drugi język, bo znam na przykład osoby, której z rodziców jest nauczycielem języka obcego. I ta osoba na przykład cały czas mówi w tym drugim języku do dzieci. No i wtedy te dzieci się też uczą tego języka, bo to jest bardzo dobre, ale no już z kulturą no nie da się, no bo jak jest Polska, to jest tylko Polska, prawda? A u nas jest jednak mieszana. I co byś powiedziała takim osobom, które się boją, że jak się mówi do dziecka w 2 na przykład językach, że tato mówi w jednym języku, mama w innym języku, że im się to wszystko pomiesza i nie będą wiedziały, co się dzieje? Co byś powiedziała takiej osobie? Ja miałam takie same obawy na początku, jak Lena poszła do przedszkola i zaczęłam już mówić mniej więcej tam po angielsku, ja coś mówiłam po polsku i ja tak czasem miałam, czy ona w ogóle mnie rozumie, czy mnie nie rozumie, albo często też odpowiadała po angielsku. Ale jak się okazało, to te dzieci rozumieją i po prostu trzeba iść uparcie. Mam też koleżankę tutaj, Polkę, która ma dziecko z Hiszpanem, więc też mają 3 języki. I też, że ona więcej pracuje, bo ona jest akurat pielęgniarką w szpitalu, a on pracuje mniej i on jest bardziej zawzięty, on mówi tylko po hiszpańsku i ta mała mówi po angielsku i po hiszpańsku, a po polsku już tak sobie. Czyli po prostu jak doradziłabyś pewnie konsekwentnie cały czas trzeba rozmawiać w tym języku, tak? Tak. No i oczywiście, jeśli jest możliwość, czy telewizja właśnie, czy książki też w tym drugim języku, to też bardzo dobrze. Bo wiadomo, że inaczej jak są na przykład rodzice 2 Polaków za granicą, bo tutaj jest sporo takich, to mają telewizję polską, cały czas w domu mają język polski i wtedy te dzieci przynoszą angielski z przedszkola czy ze szkoły. I to też nie może być tak, że rodzice się boją, że nie nauczą się angielskiego, bo tylko polski w domu. Nie. Nauczą się tego drugiego języka, jak tylko pójdą do tej szkoły, bo dzieci bardzo szybko łapią. Ich mózg jest jak gąbka, więc to nie ma się naprawdę czym przejmować. A powiedz mi, co gotujesz swoim dzieciom? Czy są to potrawy międzynarodowe, czy polskie? Czy co twoje dzieci lubią w ogóle jeść? Moje dzieci są bardzo wybrzydzające. U mnie był taki bunt i u jednego i u drugiego. U tego drugiego się jeszcze nie skończył, bo jeszcze jest na tym etapie. Do, 2,5 roku i jedno i drugie jadły wszystko. I mogłam gotować zupki, ryż, rybki, owoce morza nawet, bo u nas dużo się je ryb i owoców morza, ja lubię owoce morza, a mój mąż jest w ogóle bardzo dobrym kucharzem i on głównie gotuje. Bo w Portugalii jest tak, że głównie faceci gotują.
Także jakbyś miała Portugalczyka, to ty nic nie robisz prawie. No w ja kuchni. Ja tam właśnie- tylko naczynia do zmywarki. Super, ja też mam takiego faceta, który gotuje i bardzo mnie to ekscytuje, bo ja jestem średnią kucharką. Ja też, ale uwielbiam jeść. Ja mogę robić sałatki, rzeczy zapiekane, ale ja nie lubię stać przy garach. Z polskich rzeczy powiem Ci tak, dzieci bardzo lubią racuchy na przykład z jabłkami, ale to głównie właśnie moja starsza. Mój mały na razie jest na etapie, że on na razie nie chce próbować nowych rzeczy. Byliśmy w ogóle ostatnio na bilansie 4,5 latka, no i nam powiedziała ta health-wizytor, że jeszcze okej, do 5 lat, już za miesiąc te 5 lat, tutaj idzie do szkoły już, jak ma 5 lat, czyli od sierpnia 17 zaczynają szkołę i on idzie do pierwszej klasy, co on będzie jadł na lunch, bo nic prawie nie je. Ale kuchnię mieszamy, staramy się, żeby dzieci też próbowały, chociaż mówię, te młodsze nie za bardzo, ale Lena już próbuje, już jej takie rzeczy różne smakują. Ona lubi mieć smak, ona musi mieć coś posolone, popieprzone, trochę jakieś papryki ostre na przykład, także lubi tą kuchnię. Polska kuchnia jest często mdła, więc ja muszę zawsze ją jakoś zaprawić, wiesz? A twój mąż lubi jeść polskie jedzenie? Lubi polskie jedzenie, dopóki nie jest jakieś za tłuste. My na przykład, ja nie lubię czerwonego mięsa i mój mąż też nie lubi czerwonego mięsa, więc rzadko u nas jest czerwone mięso, ewentualnie stek na grilla od czasu do czasu, ale głównie to jest kurczak, indyk i ryby. I warzywa i owoce. To teraz tak jakby podsumowując, powiedz mi, jakie dałabyś rady kobiecie, która właśnie planuje dziecko z obcokrajowcem? Czy jest coś, co żałujesz, że zrobiłaś albo czego nie zrobiłaś? Czy jest jakaś taka rada, przewodnia myśl, którą mogłabyś powiedzieć? Po pierwsze to słuchajcie swojego serca, bądźcie otwarte na zmiany, na kompromisy i na kłótnie, bo to się będzie zdarzać, ale nie można się poddawać przy pierwszym napotkanym problemie, tak samo przy wychowywaniu dzieci. Ewentualnie, jeśli dojdzie już naprawdę do takich bardzo dużych różnic wymian zdań, można zawsze iść do mediatora albo można się zgłosić do psychologa, którzy też pomogą, ale nie można się od razu poddawać. To, że przyszły dzieci, to jest nowy etap w życiu, który po prostu trzeba przejść fajnie i trzeba się cieszyć. I z teściową z zagranicy nie masz problemów? To też jest często taki właśnie, że są zgrzyty z teściowymi. Właśnie powiem, że nie, bo ona jest jeszcze bardziej wyluzowana niż mój mąż. Mój mąż to naprawdę, nie wiem czy przez pracę taki zrobił się bardzo spięty, gdzie ja właśnie wyluzowałam, stonowałam, a teściowa to już w ogóle bardzo spokojna kobieta, bardzo w ogóle dobra i naprawdę nie mogę narzekać. Jest naprawdę u niej, żeby ona wybuchła, to nie wiem, musi się chyba nazbierać przez ileś miesięcy, żeby coś w ogóle powiedziała. A tak to... bo rozumiemy się, bo tam trochę po angielsku, trochę po portugalsku i się dogadujemy. I dzieci lubią jeździć do obu krajów, nie mają jakby preferencji, czy że nie chcą do Polski, wolimy do Portugalii, nie. Nie ma czegoś takiego. Kochają. Tak. Dzieci w ogóle moje dzieci lubią jeździć, lubią zwiedzać, są bardzo zafascynowani światem i uwielbiają poznawać nowe osoby, więc u nich to nie ma problemu z tym. Czy myślisz, że ma to trochę może związek z tym właśnie, że są takie trójjęzyczne wręcz, że przez to są też zainteresowane bardziej innymi kulturami, właśnie zwiedzaniem, oglądaniem? Tak jak mówisz, może ich mózg faktycznie już inaczej funkcjonuje. Wydaje mi się, że tak. Od małego już właśnie nie masz tego takiego, że jednotorowe myślenie, tylko masz wiele torów, bo już masz od razu wiele kultur, kilka języków, jednak tu się troszeczkę robi coś inaczej, tu się troszeczkę robi coś inaczej, tutaj jest taki miks, więc wydaje mi się, że przez to też są bardziej otwarte, no i wychowanie też w szkole i tak jak tutaj wychowują dzieci w szkole, też właśnie, żeby się nie bały powiedzieć, co myślą, żeby były otwarte, żeby były tolerancyjne od małego, to nie tylko właśnie z domu, ale w szkole bardzo, bardzo na to prą, co mi się bardzo tutaj podoba. Nie ma zakładek, szufladek, nie ma ograniczania, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie zdaje na drugi rok. Wszyscy przechodzą. Jest coś takiego, że wszyscy po prostu przechodzą do kolejnej klasy, każdy z rówieśnikiem, żeby nie było właśnie później czegoś takiego jak wytykania palcami, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Dzielą na grupy w zależności od poziomu, czy matematyka, czy właśnie język angielski i oni w tych grupach pracują. Niektórzy są w grupie lepszej, zaawansowanej, niektórzy są w średniej, niektórzy są w ciutkę gorszej, ale jest tak, że zawsze każdy przechodzi i to też mi się podoba, bo nie wiem, bo nie ma czegoś takiego, że od małego to dziecko już jest stresowane, negowane, musi mieć dobre oceny, żeby przejść do najlepszej klasy.
nie popieram na przykład takiego wychowania w stresie w Polsce i w polskich szkołach, dlatego bardzo mi się podobają te szkoły w Wielkiej Brytanii. I też mi się wydaje, że dlatego te dzieci są tak bardziej otwarte. Nic, tylko się przyprowadzać do Szkocji i robić sobie dzieciaka z obcokrajowcem. Nie musisz koniecznie 100% obcokrajowca, możesz z Polakiem, nie? W Szkocji. No tak, jasne. A co jest najcięższe w wychowywaniu wielojęzycznych dzieci? Najcięższy jest na pewno język, tym bardziej, że u nas nie ma tylko 2 języków, a są 3 języki. Więc to jednak to parcie na ten język. Mam czasem takie chwile zwątpienia, czasem się po prostu poddaję, czasem mam motywację i prę do przodu, no ale to jest po prostu tak, że czas i trzeba być cierpliwym. A jakieś zajęcia dodatkowe, na przykład są tam jacyś nauczyciele, nie wiem, sztuki czy czegoś po polsku? Są tacy Polacy, którzy tam wyjechali i uczą czegoś dzieci albo mają zabawy z dziećmi po polsku? Orientowałaś się może, czy coś takiego jest? Są takie polskie grupy, właśnie tak sztuka, muzyka i tak dalej są w takich językach, ale na przykład ja miałam rozmowę z Turką i ja mówię tak, no to co byś chciała robić? Bo w zeszłym roku na przykład sobie chodziła na balet, jazz i step. Teraz powiedziała, że nie chce chodzić na to, teraz chce chodzić na teatr. Kilka razy ją próbowałam właśnie namówić, żeby poszła na jakieś inne zajęcia, takie właśnie, żeby były coś z językiem polskim, ale nie chciała. Ja nie jestem osobą, która będzie po prostu zmuszać, idź, bo musisz poznać, nie wiem, kulturę, język i tak dalej. Nie. Właśnie ja jestem wyluzowana. Jak dziecko będzie chciało, to samo to zrobi i to przyjdzie z czasem. Ja nie będę na pewno zmuszała mojego dziecka do niczego. A poza tym to jest też ten czas, wiesz co, tutaj na przykład w szkole nie ma czegoś takiego, że zadają pracę domową do domu. Więc to jest ich czas, to jest ten czas dzieci, więc jeśli chce sobie chodzić na teatr, śpiew, to niech sobie chodzi. A czy to jest w języku angielskim, czy w polskim, to nie ma znaczenia. Ja wybieram, co jest najbliżej, a nie będę gdzieś jeździła daleko po to tylko, żeby było na przykład w języku polskim, prawda? Fajne, bezstresowe wychowanie w takim razie, bardzo mi się podoba. Dziękuję Ci bardzo, że zechciałaś wziąć udział w tej rozmowie i pomóc mi jakby zaszufladkować sobie te wszystkie informacje i lepiej zrozumieć przyszłe potrzeby mojego ewentualnego dziecka z obcokrajowcem. Także dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, i wszystkich zapraszam serdecznie na Instagrama, na bloga Agnieszki Mama w Szkocji. Też to zalinkuję. Także mam nadzieję, że odwiedzicie i dacie jej trochę miłości. Dziękuję Ci bardzo za to, że porozmawiałaś ze mną. Bardzo dziękuję, Olu, za zaproszenie. Mam nadzieję, że chociaż trafię do jakiegoś grona fajnego odbiorców i trochę pomogę, bo po to tu jesteśmy. A jeśli byście mieli jakieś pytania, to piszcie po prostu do mnie na Instagramie i z chęcią udzielę Wam odpowiedzi. Wiesz, jakby coś, to jesteśmy w kontakcie, jakbyś miała jeszcze jakieś pytania, co pokazujesz? Samochód pokazujesz? Wow, ale wielka ciężarówka. Aleks, ciężarówka. Powiedz. Ciężarówka. Yes! A wiesz, jak jest ciężarówka po portugalsku? Jakby tato nazwał ten samochód? Samochód. Samochód to jest po polsku, it's in Polish, in Portuguese. Avo, what would Avo say? Samochód. Nie. Moto? Moto. Nie wiem, jakoś tak. Ale on... A powiedz coś po portugalsku, say something in Portuguese. Ola. Jak się wstydzi. Jego mózg normalnie cały czas pracuje, nie? Z małą tak nie miałam, że on jest zainteresowany wszystkim, jak co, a dlaczego. On podczas COVID-a się nauczył bardzo dużo o kosmosie z YouTube'a i z książek, nie? Bo mu czytałam książeczki, że on czasem mi coś mówi, ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na pytania, on zna, ja mówię, pewnie masz rację, nie? I to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za spędzenie z nami czasu. Jeśli macie jakieś pytania, to tak jak Agnieszka mówi, piszcie do niej, zadawajcie jej te pytania. Planowanie dziecka nie jest łatwe, a tym bardziej jeśli dzieje się to z obcokrajowcem w innym kraju. Jest to na pewno bardzo fascynujący temat i tak jak mówiłam na początku, mnie też ten temat powoli zaczyna interesować. Jeszcze raz dziękuję za spędzenie z nami czasu. Lajkujcie, subujcie, komentujcie, idźcie do Agnieszki na jej Instagrama Mama w Szkocji i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Żegnam się z Wami z tego burzliwego i głośnego w tym momencie Nowego Jorku. Na razie, pa!